Na rynku nieruchomości pojawił się nowy trend cenowy, który zwiastuje problemy dla wszystkich inwestorów, ale nie tylko. Co ten trend ma wspólnego z nożyczkami? Komu te nożyczki utną co nieco? Muszę, ale to po prostu muszę cię ostrzec przed tym, czego sam się obawiam najbardziej. Ja nazywam się Darek i tutaj na tym kanale mówię, jak zarządzać swoim największym majątkiem, swoją nieruchomością, jak obniżać koszty. Dzielę się trikami dotąd zarezerwowanymi tylko dla profesjonalistów, dlatego subskrybuj ten kanał. No więc rozmawiamy o inwestowaniu w nieruchomości, tym świętym gralu, bezpiecznej przystani, wiecznych wzrostów, oazie rentierstwa i bezobsługowego skapywania pieniędzy do kieszeni. No musimy się rozprawić z tymi błędnymi przekonaniami, no a przede wszystkim z tymi wiecznymi wzrostami. Będziemy rozmawiać o cenach mieszkań i o cenach najmu. Najpierw zastanowimy się, co doprowadziło w ogóle do tej sytuacji, w której znajdujemy się obecnie. Pandemia koronawirusa trwa już od roku. Początkowo wpłynęła na rynek nieruchomości, praktycznie go stopując na jeden kwartał, po czym nastąpiło lekkie odbicie. Wystrzeliły korki od szampana, odtrąbiono sukces i brak wpływu na rynek nieruchomości, ale czy aby na pewno? Co wszystkim umknęło? Co nie trafiło na jedynki gazet i portali informacyjnych? No według mnie niedostateczną uwagę poświęca się cenom najmu, a ostatnio Domiporta wydała ciekawy raport na ten temat. Raport o cenach mieszkań i o cenach najmu. Jakie wnioski można wyciągnąć z analizy danych zawartych w tym raporcie? Nie będziemy się skupiać na konkretnych wartościach wyrażonych w złotówkach, tylko przyjrzymy się trendom, bo to właśnie ze zrozumienia trendów wyniknie lepsze zrozumienie obecnej sytuacji na rynku nieruchomości, no i zrozumienie zagrożenia, które się na nas wszystkich czai. Biorę do ręki i pokazuję wam nożyczki, których kształt będzie podobny do kształtu wykresów i wzajemnych zależności cen mieszkań i cen wynajmu mieszkań. Zobaczcie, te nożyczki symbolizują tutaj z tej strony mniej więcej sytuację, jaka była jeszcze na początku 2020 roku, czyli i ceny mieszkań i ceny najmu były w równowadze. Przyszedł koronawirus, no i co? No i nożyczki się rozwarły. Tutaj u góry są ceny zakupu mieszkań, które nawet troszeczkę lekko wzrosły lub wpadły w trend boczny. No a niestety na dole, tutaj pikujące w dół, mamy ceny najmu. No oczywiście wszyscy wiemy, co do tego doprowadziło. Lockdowny, panika, nauka zdalna, brak turystów. No rynek najmu ogólnie dostał nieźle w kość. Nożyce niestety się rozwierały. No ale czy mogą się rozwierać nadal? Czy ta sytuacja może trwać w nieskończoność? Zaraz ci o tym powiem, ale najpierw, jeżeli podobało ci się to, co dotąd powiedziałem, kliknij lajka pod tym filmem. To pomoże mi dotrzeć do nowych osób, zaprezentować im tę super wiedzę na tym kanale i im też powiem, żeby kliknęły lajka pod tym filmem i cykl się powtórzy. Fajnie, nie? Masz mieszkanie na sprzedaż? Kliknij w prawym górnym rogu, ściągnij sobie darmową checklistę z dokumentami potrzebnymi ci do sprzedaży mieszkania, a przy okazji być może dostaniesz ode mnie ofertę kupna mieszkania szybko i za gotówkę? Może się tak zdarzyć, a teraz wracamy do tematu filmu i do tych nożyczek. No więc podstawowe pytanie, czy te dwa trendy cenowe mogą się dalej rozjeżdżać? No już sama analogia do nożyczek mówi, że w końcu napotkamy opór, że to nie może trwać nie wiadomo ile. Jest opór, no tych nożyczek nie da się otwierać w nieskończoność, ale jest coś, co można zrobić, można je zamknąć. Auć, a to może zaboleć. Ceny zakupu nieruchomości i ceny wynajmu nieruchomości mogą wrócić do równowagi na dwa sposoby. No oczywiście jest ten bardziej optymistyczny scenariusz, że niedługo akcja szczepień pozwoli wrócić do mniej więcej normalności, do normalnego życia sprzed pandemii. Będzie można normalnie się uczyć, podróżować, studiować, pracować, no i ceny najmu odbiją, no i wrócą do góry.
do równowagi z cenami zakupu. Czy to realne rozwiązanie? No ocencie sami. No i drugi, gorszy scenariusz. No świat już nie będzie taki sam po pandemii jak przed pandemią. Lockdowny będą trwały, turyści, studenci nie wrócą, będzie problem z pracą, bezrobociem, ceny najmu będą kontynuowały spadek, zmniejszy się popyt inwestycyjny, no bo po co właściwie inwestować, skoro rentowność spada? Ba, nawet obecni inwestorzy, ci najbardziej pechowi, będą być może myśleli o wyjściu z inwestycji, no i na rynek trafi sporo mieszkań. No niestety ceny nieruchomości mogą wrócić do równowagi, właśnie podążając niestety w dół za cenami najmu. O ile mogą spaść ceny mieszkań, dowiedz się z tego filmu, który wskazuje nożyczkami, a czy wynajem mieszkania to wieczna szczęśliwość i bezproblemowe skapywanie pieniędzy? Dowiedz się z tego filmu, który pokazuje nożyczkami, no a przede wszystkim subskrybuj ten kanał, jeżeli oglądasz do ostatniej sekundy, no to wiem, że musi Ci się podobać.